Architektura jest tworem opartym o geometrię. Jest tworem ludzkim. Operuje konkretem i prostymi liniami, ale ściśle się wiąże z pejzażem, ze szczytami. To jest jedność natury i architektury. Sam temat uzdrowisko jest w zasadzie bardzo stary, ponieważ już w drugiej połowie XVIII wieku zaczęto traktować świeże powietrze i przyrodę jako element leczniczy. Gdy chodzi o Ustroń, to tuż po połowie XVIII wieku rozpoczęły się tam działania na rzecz leczenia pacjentów przybywających tam na kurację, z tym, że wówczas takim najbardziej popularnym środkiem leczniczym była rzętyca. To był taki uboczny produkt związany z produkcją sera z mleka owczego. W latach 1899-1901 wybudowano tam pierwsze uzdrowisko nastawione na kąpiele borowinowe. W dwudziestoleciu międzywojennym powstał taki plan, by właśnie w Ustroniu stworzyć uzdrowisko dla urzędników województwa śląskiego. To był plan, któremu bardzo sprzyjał wojewoda Michał Grażyński. Wojewoda Ziętek w zasadzie kontynuował politykę Grażyńskiego, tyle tylko, że adresatem jego inwestycji był kto inny. Ziętek miał poglądy lewicowe i dla niego najważniejsi byli robotnicy. W 1961 roku istniała już cała dokumentacja i wówczas biuro architektoniczne PPBO prowadzone przez Buszko i Frantę jako pracownia autorska dostało takie zlecenie, by przygotować projekt domu dla nauczycieli, który miał być wzniesiony właśnie jako pierwszy w Ustroniu. Jak opowiadał mi pan Buszko, pracowali z Frantą całą noc i stworzyli taką ekspresyjną, modernistyczną formę, która od razu zakładała wielką zmianę jakby w sposobie podejścia do zagadnienia uzdrowisko. Ogólnie się twierdzi, że architektura w tym okresie była bardzo mocno ograniczana. Tak, wielka płyta, normatywy, kwestia pewnych decyzji wręcz politycznych, które mogłyby tłamsić. W przypadku akurat takich twórców jak Buszko i Franta okazała się być mało skuteczna. Oni rzeczywiście, jak to się mówi potocznie, przekuli porażkę w sukces. Za granicą dostrzegano unikatowość tego przedsięwzięcia. Ono by było niemożliwe, gdyby Polska miała inny ustrój. Z jednej strony odważny modernista, który nie boi się ingerencji w przyrodę aż tak zmieniającej układ naturalny. Z drugiej strony wojewoda Ziętek, który miał wszelkie
możliwości decyzyjne i finansowe, które spowodowały, iż takie założenie mogło powstać, sprawili, że w okresie PRL tu na Śląsku powstało założenie o zupełnie niespotykanej skali. Dostaliśmy zlecenie, które brzmiało tak. 4 sanatoria po 200 łóżek, zakład przyrodoleczniczy na 5600 zabiegów dziennie i dom zdrojowy. I zaproponowaliśmy tak. Zamiast robić 4, przecież można to skoncentrować. I przedstawiliśmy koncepcję, jedną bardziej rozciągniętą, drugą bardziej skoncentrowaną, że 800 łóżek może być w jednym obiekcie. No to się okazało, że jest mnóstwo miejsca na tym terenie. I nagle nasz program zwiększył się. To przecież wykorzystajmy ten teren na domy wypoczynkowe zakładów pracy ze Śląska, z Górnego Śląska. Ja je tutaj tylko znaczę. Pomyśleliśmy, że zrobimy to tak, że skoro to jest ujęte w pewien system horyzontalny, poziomy, to trzeba zrobić jako kamienie rzucone na zbocze. Kamienie to nie znaczy, że będą one w takim nieokreślonej formie, że tą formę musimy zaproponować, że powinna być charakterystyczna, że powinna pasować do gór i że powinna być uzupełnieniem pejzażu naturalnego. Stanęliśmy przed zadaniem, jaką formę nadać tym 20 domom wczasowym. Sanatorium musiało być projektowane jako prefabrykowane. Musiało być dlatego prostokątne, żeby jego wykonanie było możliwe, ale również, żeby było łatwe i ekonomiczne. I zdarzyło się nam w pracowni, że mnie samemu, człowiekowi, który ciągle rysował, ciągle robił schematy, ciągle ujmował graficznie pewne całości, o których mówił. Zdarzyło mi się, że zrobiłem 2 przekroje sześcianu umiarowego. I widzę ten trójkąt podobny do dachu pulpitowego, ale również widzę ten trójkąt, drugi trójkąt, widoczny jako drugostronna elewacja. Co to znaczy? To znaczy, że mam 3 kierunki. Poziom, a to się równa temu, co w przyrodzie jest taflą wody, poziom. Mam pion trójkąta, który w przyrodzie objawia się kształtem smreka,
płytko zakorzenionego, jodły, modrzewia, pion i skos, tak jak zbocza Beskidu, jak zachodnie Tatry. Skos. Trzeci kierunek. Pejzaż jest zbudowany na tych trzech kierunkach. Dla mnie kwestia projektu Ustroniu jest też dosyć indywidualną, osobistą historią. Dzieciaka, który jeździł tam z mamą i tatą nad Wisłę. To jest później sytuacja, w której przyszło nam od czasu do czasu odwiedzać jak nie wujków, to tatę w sanatorium. To również moja osobista sytuacja wiążąca mnie w związek małżeński i wesele w jednej z piramid ustrońskich. Długie wybiegania pod Równicę, podjazdy pod Równicę to jest ta świeża jakby historia. Więc ten kontekst obserwowania tego utworu, jakim jest Zawodzie, u mnie rozkłada się w czasie na pewnej takiej dosyć rozbudowanej osi czasu. I z drugiej strony ja zawsze przyjeżdżam do Ustronia jako odwiedzający, jako gość. Jestem Ślązakiem i trudno mi czasami uniknąć porównań, szczególnie, że dotyczy to tak ciekawych twórców, jak jest Buszko i Franta, porównań z tym, co obserwuję trochę częściej, przejeżdżając chociażby przez osiedle czy wzdłuż osiedla Tysiąclecia. I podobnie jak w Ustroniu, tak i w Tysiącleciu widać coś, co tylko potwierdza wielkość tych myśli, które Buszko i Franta próbowali zrealizować w utworach tak mocnych jak Tysiąclecie czy chociażby Zawodzie. Nowe obiekty, nowe realizacje nie wytrzymują tej konkurencji z architekturą, która powstawała w okresie totalitarnym. Jak jest dobry projekt, to możesz mieć przeróżne skojarzenia z tym projektem.
Moje pierwsze wrażenie takie świadome, patrzyłem już na zawodzie jako już młodziutki student architektury, no to ja miałem wrażenie, że jestem nad morzem. Piękny budynek, taki liniowiec, lekki, podwieszony, moderna, te fałki, które tam wszystko trzymają, mewy nad głową, te wszystkie rzeczy, ta prosta architektura, ten kontekst, te góry jak pofalowane morze, absolutny kosmos. Strasznie mi się to podobało, do dziś mi się podoba. Jest bardzo mocna, dobra architektura. Najbardziej monumentalnym obiektem w całym tym kompleksie jest równica. Owa równica jest takim obiektem zbudowanym w stylu, który określiłabym mianem Streamline Modern. Właściwie przypomina taki agresywnie mknący pojazd. Przede wszystkim gigantyczna skala, ale skala wyczuta. To znaczy ten obiekt nawet w tej panoramie dojazdu do Zawodzia niespecjalnie funkcjonuje. Zdecydowanie wyraźniejsze są te akcenty w postaci piramid. Ale moment podjazdu, zbliżenia się, to przedpole i skala działania tego obiektu na użytkowników powoduje, że ja mam wrażenie czasami, czy miałem to wrażenie, że jestem naprawdę pod światowej klasy obiektem, lotniskiem, czymś, co mówi: masz tutaj najlepsze urządzenia, najlepszych fachowców do tego, żeby rzeczywiście postawić się na nogi. Posiadanie w swoim dorobku czegoś tak unikatowego i tak kompleksowego jest powodem do dumy dla każdego architekta. I zapewne ten element wpłynął także na fakt, że Ustroń znalazł się w największym i najwybitniejszym dziele na temat architektury XX wieku, jakim jest podręcznik wydany przez Phaidon, Words Architecture of the 20th Century. Phaidon umieścił ów Ustroń jako coś, czego w całym świecie nie znajdziemy. Polski modernizm lat 60. XX wieku na pewno zajmuje ogromnie ważne miejsce w historii naszej architektury, bez dwóch zdań. Myślę, że i Mies van der Rohe, i Le Corbusier pokiwaliby głową z uznaniem. Ale moje widzenie tej części polskiej architektury jest jakby dwutorowe. Architektura modernistyczna, mimo że z punktu widzenia historii sztuki jest bardzo uzasadniona i ta architektura lat 60. jest zwyczajnie dobra, może być interpretowana jako architektura arogancka. Jeśli w tle zauważymy krajobraz, który jest jej obcy. Ona ma tendencję do tego, żeby się ponad ten krajobraz wybijać, żeby go wręcz negować. Siła, która jest reprezentowana przez jakąś piękną ideę, tak jak w przypadku modernizmu, albo przez pieniądze, jak w przypadku dzisiejszych obiektów deweloperskich. Ta siła niespecjalnie dba o to, co jest wspólne. Jestem przekonany o tym głęboko, że krajobraz jest własnością wspólną. Nie jest własnością pojedynczych osób albo pojedynczych uprzywilejowanych grup, tylko jest własnością wspólną. Czy można ingerować, czy nie? Czy krajobraz czysty jest dobrym krajobrazem, zabudowany już jest złym? Tu nie ma reguł. To nie jest matematyka, że jest tylko jeden wynik, a wszystko inne jest złe. Każdy projekt, który powstaje, który robimy, jest ingerencją w krajobraz. I rzecz, która powstaje, nie będzie własnością tylko tego klienta, danej osoby, nie będzie postrzegana tylko z perspektywy wąskiej, większej czy mniejszej działki, ale będzie widziana w szerszym kontekście. I w pewnym sensie wszyscy stajemy się właścicielami tego nowego budynku.
przynajmniej w sensie jego fasad. I podstawą jest, żeby to, co powstaje, dopełniało pozytywnie pejzaż. Żeby ten pejzaż szanowało, żeby z tym pejzażem po prostu prowadziło dobry dialog. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, to jest bardzo ważne. Nie ma na to w pewnym sensie reguł, bo może powstać architektura tła. Może powstać rzecz, która absolutnie jest niewidoczna, schowana, zakopana. To też jest jakby sposób. Może powstać też rodzaj ikony, która nie krzyczy, ale siedzi w tym pejzażu, nie przekrzykuje go, nie chce być ważniejsza niż pejzaż. To już może zrobić wybitny architekt. Pierwsza rzecz, jaką się robi, podejmując zadanie, to idzie się w teren i patrzy się, jakie są naturalne okoliczności miejsca, w które się ze swoim projektem wejdzie. Znałem cechy Podhala, później sprawdziłem je, że są podobne do cech Beskidu Śląskiego, że charakteryzuje je szczyt dachu, połać dachu schodząca do ziemi i skosy zarysu bryły, takie skosy, które są identyczne z 3 podstawowymi kierunkami pejzażu górskiego. I są wyrażone, moim zdaniem, znakomicie przez architekturę. Rzeczą niezwykle trudną jest wykonać tak wielką inwestycję bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wydaje mi się, że to jest praktycznie niemożliwe. Natomiast można zminimalizować ten wpływ i tutaj najważniejszą rzeczą to są kwestie lokalizacyjne. Przyroda używa zupełnie innych dróg, zupełnie innych ścieżek, kieruje się czym innym, na przykład śladami zapachowymi, których my nie potrafimy rozpoznać. I my, budując swoją cywilizację, często działamy w poprzek ścieżek przyrody. Trudno tego uniknąć, bo nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać, ale tak się dzieje. I powinniśmy się z tego zdawać sprawę, że te kroki, które podejmujemy w przyrodzie, są kroki nieodwracalne. Teren, gdzie powstawało zawodzie, były to tereny rolnicze, łąki, pastwiska, pojedyncze chałupy. W związku z tym musiała być wbudowane nie tylko budynki kubaturowe, ale również cała infrastruktura. Poczynając od dróg przede wszystkim, które nie istniały praktycznie, wszystkie drogi zostały wbudowane na nowo, mosty przez wszelkie jary i debry. Nasze skoncentrowane sanatoria leżą poniżej granicy lasu i poniżej i przecinają to zbocze zalesione debry sprowadzające potokami wodę ze zbocza. To jest to, co wiemy. Granica lasu. Debry zielone. Podczas wykonywania całej inwestycji Zawodzia bardzo ważne jest to, że zostały zachowane pewne fragmenty naturalnej przyrody i nie zostały one zniszczone. Właściwie jest to unikatowe, że ktoś pomyślał, żeby takie miejsca, takie korytarze
pozostawić. Mamy w Zawodziu kilka takich miejsc, gdzie przechodząc z jednego budynku do drugiego natrafiamy na 150-letnie gigantyczne buki. Te miejsca, nawet jeżeli są niewielkich rozmiarów, zajmują niewiele przestrzeni, mają wielkie znaczenie dla całości tego ekosystemu. Ochrona dziedzictwa to przede wszystkim pierw świadomość, że mamy rzecz wartościową. Że w ogóle mamy jakieś dziedzictwo. Rzecz, którą należy chronić. To jest pierwsza rzecz. Podstawowa. Najczęściej dzieje się tak, że ta świadomość rodzi się zbyt późno. Kiedy się udało już troszkę zniszczyć, spieprzyć. Wydaje mi się, że miasto też popełniło duży błąd. Nie miało świadomości tego, co ma. Że to jest skarb Ustronia, warto go chronić i każda rzecz, która ewentualnie miałaby tam powstać, musi albo nawiązywać, albo prowadzić jakiś współczesny dialog z tym, co było. Jestem architektem, nazywam się Robert Konieczny, prowadzę pracownię KWK Promes. Bardzo często mieszkam w Brennej, w Arce. I często, bo Arka stoi na zboczu równicy, wdrapuję się tutaj na to zbocze, żeby zjeść coś dobrego wyżej, a jak już tam jestem, to już 2 kroki widać Zawodzia z tamtej strony. Czyli kawał dobrej architektury. Patrząc na to, co się zdarzyło w niedawnej historii, że kilka budynków Le Corbusiera zostało wpisanych na listę UNESCO jako rzeczy absolutnie wyjątkowe, wydaje mi się, że Zawodzie również miałoby szansę. Oczywiście takie działania, jak ta realizacja gdzieś tam powyżej nie pomagają temu, bo jednak patrzymy na całość. Zawodzie jest dobre w kontekście. To jest właśnie taka dobra ingerencja w kontekst. Dobra, właściwa, spójna. Bardzo prosty, czysty pomysł i nic więcej. Te góry i prosta architektura. Jeżeli miasto będzie chroniło ten kontekst szeroko rozumiany, będzie super. To znaczy, że jeżeli ktoś w przyszłości ma coś zbudować, to my nie możemy patrzeć na to tylko z perspektywy wąskiego kadru tej działki. Tylko naprawdę ci, którzy będą oceniali, czy to może tam powstać, powinni wsiąść w samochód, przejechać się gierkówką tam i z powrotem, zatrzymać się w tym miejscu i zobaczyć, wyobrazić sobie, co powstanie, jak to będzie wyglądało. Takich rzeczy bym oczekiwał od ludzi, gdyby się tacy pojawili, tacy prawdziwi fachowcy, żeby w ten sposób sprawdzać, czy tam może coś powstać, czy nie. Po prostu. To jest ochrona dziedzictwa. A wtedy jest szansa na to, żeby to było wpisane na listę UNESCO.